Witam Was. Nowa seria, nowy klimat, nowa playlista. Tak, dzisiaj bez maszynki, bez pędzla i bez piany. Ale musimy sobie coś wyjaśnić. W czarno-biały sposób odpowiemy sobie na kilka pytań. Jakich pytań? Tych ważnych. Tych, które nurtują Was w wiadomościach prywatnych. Tych, które czytam w komentarzach, ale tych, które widzę też w życiu codziennym. Tradycyjne golenie jest jakąś wielką tajemnicą, a wcale tak nie jest. Trzeba tu sobie odpowiedzieć na parę spraw. Trzeba zasygnalizować parę kwestii. I właśnie w tych odcinkach tej nowej serii będziemy to robić. Więc ja już Was zapraszam i jedziemy. Czy tradycyjne golenie ma sens? Ależ oczywiście, że tak. Czy warto się golić tradycyjnie? Bezdyskusyjnie. Tylko trzeba odczarować parę mitów. Trzeba pokazać palcem w czarno-biały sposób na kilka kwestii. Zastanów się nad tym. Na chwilę. Spójrz moimi oczyma i zastanów się, czy nie mam racji, czy rzeczywiście może tak jest, a może wzbudź w sobie ciekawość i spróbuj. Ale najpierw porozmawiajmy. Zdrowie. No właśnie, jakże ważne, prawda? Uprawiamy sport, odżywiamy się zdrowo, suplementacja, wysypianie się, dbanie o higienę, tutaj. No właśnie. Jeżeli tego nie robisz, zacznij, bo coś z tobą nie tak. Ale wracając. Zdrowie jest tak bardzo dla Was ważne w dzisiejszych czasach. Wszyscy próbujemy o nie dbać. No właśnie. A później? A później drapiemy się tanim plastikiem. Nakładamy na naszą skórę chemiczną piankę, żel, cokolwiek. Coś kolorowego z półki. Bo tak fajnie zareklamował nam to jakiś znany piłkarz czy jakaś inna osobistość. Bo wszyscy, bo tak trzeba. No właśnie. I co? I później ta chemia z tym ostrzem, w tym krwiobiegu, a w ogóle bariera lipidowa i wchłanianie przez skórę. Myślisz, że to wszystko nie ma wpływu? Naprawdę? Że te wszystkie podrażnienia, które masz później po tym goleniu, bo przecież golić się trzeba, a podrażnienia są zawsze. I to wszystko naprawdę? To jest twój kanon zdrowia? Zastanów się. Zastanów się. O co tu chodzi? Czemu to sobie robisz? Tradycyjne golenie daje Ci rozwiązanie. Jedno ostrze, nie 3, 5, 7. Nie, jedno. Czy brzytwa, czy żyletka. Świetnie zgoli Ci zarost. To jest pierwsza rzecz. Kosmetyki z tradycyjnego golenia w większości, w skrajnej większości są z naturalnych surowców. I wtedy skóra, odpowiedz sobie, świetnie się czuje z naturą, jak coś naturalnego nakładasz na twarz, czy wybryki chemii. No właśnie. Skóra się lepiej czuje, gdy ostrze spokojnie ścina zarost, czy poszarpuje sobie, bo ubrana w ładny, kolorowy plastik, nie? No ale skoro 5 nie zgoli, zgoli. No właśnie. Jedno ostrze. Naturalne produkty. Świetne surowce. Zastanów się, co sobie robisz, dbając o zdrowie. Tradycyjne golenie jest rozwiązaniem. Tylko albo ty sobie nie zdajesz z tego sprawy, albo na to nie zwracasz uwagi, albo o tym nie wiedziałeś. Jakość. Bądź jakościowy. Bądź wyjątkowy. Nie bądź jak wszyscy. Nie bądź jakiś. Nie słuchaj opowieści, że bo wszyscy, bo tak trzeba, bo jest to cringe'owe, bo jest to boomerskie, bo jest to dziadkowe. Nie. Mylisz pojęcia. Tradycyjne golenie to jakość. Wyjątkowość. Bądź jakościowym mężczyzną. Bądź wyjątkowym mężczyzną. Pamiętaj, od dawien dawna mężczyźni golili się tradycyjnie. Ktoś kiedyś się pomylił i wmówił, że te kolorowe, fajne, cudowne, plastikowe, a w ogóle te puszkowe wynalazki to jest świetne, że burczący elektryk to jest jedyna słuszna droga, bo wszystko przecież musi być elektryczne w dzisiejszych czasach. Komuś coś się pokręciło. Od dawien dawna zawsze to jedne wyjątkowe ostrze, czy to jest brzytwa, czy to jest żyletka, robiło świetnie robotę. Po co to zmieniać? Coś, co działa? Tego nie trzeba reklamować. Telewizor i inne media reklamują coś, co ty masz kupić, co ty powinieneś kupić. No właśnie, a gdzie tam jest jakość? Tam jest przekaz, który ty masz zrozumieć. Nie masz myśleć.
Masz natychmiast polecieć i kupić i stosować. I później ja w prywatnych wiadomościach słyszę: panie Rafale, no ale przecież tam miało być fajnie. Producent mówił, ja się go pytam, miało być bez podrażnień, a są podrażnienia. O co chodzi? No właśnie. Reklama mówi prawdę. Naprawdę? No właśnie. Bądź jakościowy. Bądź wyjątkowy. Bądź sobą. Miej swoje zdanie. Bądź mężczyzną z jakością, wyjątkowością. Jak idziesz w towarzystwie, to nie pachnij jakąś znaną marką perfumiarską, bo tak trzeba, bo wszyscy, bo drogo, bo tak fajniej, bo modne. Co to jest w ogóle za myślenie? Panowie, jeżeli ktoś cię zapyta, czym pachniesz z tradycyjnego golenia, wierz mi, nie będzie wiedział nawet, o czym ty mówisz. Czym pachniesz? Konsulem? Prastarą? Saponificio Resino? Westmanem? Los Jabones de Joserra? Stirlingiem? A co to jest? No właśnie. Co to jest? To jest jakość. A nie byle jakość, moda, sztampa. No właśnie. Bądź jakościowy. Bądź wartościowy. Miej swoją jakość, a nie jakość, którą ktoś ci narzuci. Ktoś ci każe tak myśleć, stosować. Czy nie daj Boże powiedzieć, że to jest modne. Detale. Jakże ważne w tradycyjnym goleniu. Z detali składa się całość. Całość, wyjątkowa całość. Nie bądź dla siebie tak okrutny, że wystarczy obsmarkać się pianką, pomachać i to wszystko. To jest byle jakość. A tu chodzi o wyjątkowość. O detale. Daj sobie detali. Poznaj je. Sprawdź, które są dla ciebie. Bądź niesamowicie kreatywny. Stwórz swój złoty graal i wtedy będziesz wiedział, co jest dla ciebie, bo to ty musisz sobie odpowiedzieć. Ja ci tylko sygnalizuję. Ty będziesz wiedział, co ci służy, jaki kosmetyk, jaka technika golenia, jaka technika wyrabiania piany, jaka maszynka, jaka żyletka, czy brzytwa, czy żyletka. Ty zdecydujesz. Ja ci tylko sygnalizuję. Ale detale są ważne. W nowoczesnym goleniu nie ma nic. Po prostu jest jakaś chemiczna ciecz, jakiś przyrząd do ściągania piany, o ile to pianą można nazwać, albo burczący elektryk. No właśnie, co to jest za jakość? Jakość, którą mężczyźni odkrywali od setek tysięcy lat. Tak, już starożytni Rzymianie golili ostrzem zarost. Dawno temu, nie? No właśnie. I przez te wszystkie lata tworzono męską jakość. I ktoś kiedyś powiedział: nie, to już jest nie tak. Teraz telewizor ci powie, co jest lepsze. No właśnie, zastanów się o detale, skup się na nich, a je zrozumiesz. Detale są ważne, składają się w wyjątkowość, w całość. Zauważ je. Czy tradycyjne golenie musi być drogie? Nie. A czy może być? Oczywiście, jak wszystko w życiu. Możesz jeździć takim samochodem, a możesz jeździć samochodem skrajnie innym. Możesz wchodzić w takich butach, a możesz wchodzić w skrajnie droższych butach. I tak samo jest z tradycyjnym goleniem. W tradycyjnym goleniu cena nie goli. Możesz kupić maszynkę za kilkadziesiąt złotych, możesz kupić za kilka tysięcy. Jedno jest pewne. Kupujesz maszynkę na wiele, wiele, wiele lat. Czy jest z metalu, ze stopu, z aluminium. Kupujesz żyletki, małe żyletki. Jedna kosztuje 25 groszy, 30, 50, którą możesz się ogolić raz, dwa, trzy. Możesz nawet rekordy bić, jak masz uwagę. Proszę bardzo, kto ci zabroni? Mydło. Możesz kupić za kilkanaście, kilkadziesiąt złotych, możesz kupić za kilkaset, a możesz kupić krem za kilkanaście złotych. To jest twój wybór. Ile wydasz na tradycyjne golenie? To jest twoja decyzja, ale nie musi być drogo. Może być relatywnie skrajnie taniej niż kilkanaście wkładów do jednorazówki tak zwanej, albo systemówki, albo do głowicy, do elektryka. Może być skrajnie taniej i skrajnie przyjemniej. Ale czy musi być drogo? Nie musi. Ekologia. Fajny temat. Czym jest ekologia? Przykuwaniem się do asfaltu?
Bieganiem z transparentem? Pewnie tak. Dla mnie nie. A przepraszam bardzo, czy ekologią jest segregacja śmieci? Pewnie, że tak. Segregujesz? Pewnie segregujesz. Pozbywasz się zbędnego plastiku z domu? No pewnie tak. I bardzo dobrze robisz. Ale wiesz, co jeszcze robisz? Powiem ci. Przynosisz ten plastik do domu. No co ty Snowy, jak przynosisz? A przepraszam bardzo, te twoje systemówki, te twoje głowice do tych pięknych, fantastycznych maszynek, 3, 5, 10 ostrzowe. To co to jest? Użyjesz to raz, drugi, trzeci, wywalasz do śmietnika. Generujesz plastik. Więc ja ci coś odpowiem. Tradycyjne golenie. To jest stosowana ekologia, bo tu w łazience stosujesz ekologię. Żyletki zużyte się przetapia, to jest metal. Maszynkę masz jedną na wiele, wiele lat. Może pół życia, a może nawet całe. Kto to wie? Nie musisz generować prądu, który Bóg wie z ile ilości koksu albo innego węgla jest stosowany. Daj Boże, żebyś miał fotowoltaikę. Gdzie jest ekologia? Gdzie jest realna ekologia? Tradycyjne golenie to jest ekologia. Kupisz sobie dobre mydło, które ci starczy na tyle goleń, że ci się odechce tym mydłem golić. Może kupisz drugie. Kto to wie? Co nie zmienia faktu, że metalowa maszynka, metalowa żyletka, a może brzytwa, którą tylko wystarczy naostrzyć, i mydło z naturalnych surowców, to jest twoja ekologia. To jest ekologia, którą warto stosować, bo to jest realna ekologia, a nie bajer czy transparent. Zastanów się. Czas. Wiecznie go brakuje, nie? Bo praca, bo dom, bo obowiązki, bo wszystko szybko się dzieje. Skądś to znamy. Dokładnie. I ja nie twierdzę, że jest inaczej. Takie czasy. Szalone. Ale słuchajcie. Trzeba znaleźć czas dla siebie. Jeżeli masz czas na scrollowanie TikToków, Instagramów czy innych zabieraczy czasu. Jeżeli masz czas na ulubiony serial, a i tak musisz trafić do tej łazienki, żeby zgolić ten zarost, to ja mam propozycję. Podaruj sobie więcej czasu. Znajdź w dobie ten moment, tą chwilę. Zostań w tej łazience. Skup się, wyizoluj od bodźców zewnętrznych. Skup się na tym, co robisz. Na dobrym wyrabianiu piany, na technice golenia, na zapachu, na tym, co masz już skompletowane. Na tym, że golenie to jest czysta przyjemność. Jak to wszystko tutaj idealnie działa. Wyizoluj się. Wyłącz z tego szaleństwa, które nas do dzisiaj, wszystkich, ciebie też otacza. Te wszystkie negatywne bodźce, to szaleństwo, ten kołowrotek życiowy. Wyłącz się. Jesteś dla siebie, tu w tym miejscu. I daj sobie tyle czasu, ile go dasz, wygospodarować. Z codzienności. Oby jak najwięcej. Niech to będzie chwila dla ciebie. Nie myśl o niczym. Skup się na sobie. Skup się na goleniu. Tradycyjne golenie przez swoje detale, swoją wyjątkowość daje ci tą możliwość. Obsmarkanie się żelem z pianką, z puszki i podrapanie plastikiem, no nie za bardzo. Co nie zmienia faktu, że niech to będzie taki moment. A tradycyjne golenie to będzie właśnie ta płaszczyzna, która da ci czas dla ciebie, żeby odpocząć, wyciszyć się i zrobić coś dla siebie. I na zewnątrz, i tam w środku. Daj sobie czas. Pasja. Tradycyjne golenie nie musi być czynnością. Może być. Może nie wsiąkniesz w to aż tak bardzo. Może po prostu będziesz tylko z świetną jakością, z świetnymi detalami, z wyjątkowością usuwał swój zarost. Może nie stanie się to pasją, hobby, ale może spróbuj. Tradycyjne golenie nie ma sufitu, jak mówi taki jeden z Snowy. Nie ma sufitu. Co chwilę są jakieś nowe zapachy, nowi producenci wytwarzają nowe fantastyczne bazy. Jest masa maszynek, żyletek, brzytew, szawetek, kombinacje, pędzle, naturalne, syntetyczne, z różnymi rączkami. To jest niesamowita płaszczyzna. I może to właśnie stanie się twoją pasją, twoim hobby,
żeby poznawać, żeby odkrywać, żeby kombinować, poznawać dla siebie samego. Jako pasja, ale też jako skompletowanie tego, co Ci najbardziej służy, w czym się realizujesz. Nie ma tutaj miejsca na to, żeby ktoś coś Ci sprzedał idealną receptę. Musisz sam odkryć. I może to właśnie stanie się Twoją pasją, Twoim hobby. Że z tej znienawidzonej albo mechanicznej, albo automatycznej czynności, jak jest golenie, stanie się to coś wyjątkowego. Coś, co Cię pochłonie. Coś, czemu będziesz poświęcał więcej niż po prostu skupienie się na tym, żeby było gładko. Spróbuj. Może się stanie to pasją. Może hobby. A może tylko jakością. To już Ty wybierzesz. Nikt inny. Nie ja. Ty. Błędy. Coś oczywistego. W każdej dziedzinie życia. I tutaj też tak będzie. W tradycyjnym goleniu będziesz popełniać błędy. Będziesz miał technikę, która jest do poprawy, ale z każdym razem będzie lepiej. Nie zniechęcaj się, dlatego że raz nie wyszło. Dziecko ucząc się chodzić, 3 razy wyrżnie w stół, 4 razy w kaloryfer, a 50 razy się rozpłacze, żeby umieć później świetnie biegać. Ten nie robi błędów, kto nic nie robi, a to jest cofanie się. Więc popełniaj błędy. Słuchaj swojej skóry. Obserwuj swój organizm. Patrz, co robisz źle. Zadawaj sobie pytanie, a później zadawaj pytania golącym się, doświadczonym. Obserwuj swój organizm. Sprawdzaj to, co dla Ciebie działa. Jeżeli nawet zdarzy Ci się żyletka, która nie pasuje do Ciebie, to nie znaczy, że tradycyjne golenie jest złe. Tylko, że ta żyletka nie jest dla Ciebie. Jeżeli trafisz mydło, które Cię podrażni, to znaczy, że jesteś albo uczulony na przykład na lanolinę czy mentol, albo za dużo jest olejków zapachowych, które podrażniają Twoją skórę, ale to nie znaczy, że tradycyjne golenie jest złe. Są błędy, które Ty będziesz popełniać i są błędy, które się tworzą, nawarstwiają, albo zauważysz je dlatego, że próbujesz, że poznajesz, że szukasz tego Twojego złotego grala. Więc błędy są wliczone w cenę, są wliczone w naukę. Ale one mają być, żebyś się nauczył. Pamiętaj, droga prowadzi do perfekcji. Praktyka czyni mistrza. Nie każdy, kto wsiada do samochodu, jest od razu kubicą. To tak nie działa w życiu i w tradycyjnym goleniu też tak nie będzie działać. Ja Ci życzę, żebyś tylko i wyłącznie osiągał sukcesy w tradycyjnym goleniu i pełnią szczęścia z każdym nowym goleniem dochodził. Ale jeżeli będziesz szukał, jeżeli będziesz się uczył, popełnisz błędy. Pytanie, czy wyciągniesz z nich naukę, czy się tylko zwyczajnie zniechęcisz. Nie warto. Po prostu warto je popełniać, ale się na nich uczyć. Słuchajcie, ruszyliśmy raptem kilka aspektów. Rzuciłem temat do przemyślenia, do zastanowienia się, do tak zwanego przedyskutowania samego z sobą. Zastanów się. Tak się wewnętrznie sam z sobą zastanów. Czy nie warto spróbować? Czy coś, co tu zostało powiedziane, nie dotyczy Ciebie? Nie dotyczy aspektu, który jest dla Ciebie ważny? Spróbuj. Nic Cię to nie kosztuje. Stwórz w sobie ciekawość. Spróbuj. A zobaczysz, o czym my mówimy. Co my próbujemy Ci przekazać. Co Cię omija. Co tracisz. Ten facet tu stracił większość życia na szukaniu tej drogi, jakim jest tradycyjne golenie. Nawet nie wiedziałem, że taka jest możliwość. Spróbuj. Nie marnuj czasu na byle jakość, na jakieś trendy mainstreamowe, marketingowe. Spróbuj coś, co mężczyznom służy od setek lat. Coś, czego nie trzeba reklamować. Coś, co zawsze zdaje egzamin. Coś, co może być Twoją płaszczyzną. We wszystkich aspektach, jakie Ci dzisiaj przedstawiłem. A może znajdziesz w sobie nowe, Twoje, indywidualne. O czymś, o czym ja nawet nie pomyślałem. A Ty pomyślisz. I Ty znajdziesz to. Spróbuj. Stwórz w sobie ciekawość.
Stwórz sobie inicjatywę, żeby zadbać o siebie, nadać sobie męskiej jakości. Daj sobie ten czas i zobaczysz, że to działa. Jeżeli nie spróbujesz, jeżeli się nie dowiesz, nie będziesz miał zdania. Nie powielaj opinii innych. Spróbuj sam, a zrozumiesz. Tylko nie neguj z automatu. Bo tak trzeba, bo inni tak mówią. Nie tędy droga. Spróbuj, a zrozumiesz. Nie neguj, a się przekonasz. Ja Cię zachęcam. Co Ty zrobisz? Twój wybór. Dla mnie droga jest prosta. Jedyna oczywista. Tradycyjne golenie.